Ganz laut schreien. Bus, który nas zawozi do klubu. Dzieci robią wyścigi krabów. Hello. Ale słodko, dzieci tam sobie są i robią sobie wyścigi krabów. Wchodzą na drzewa, bawią się, słodziaki. Tutaj jest żółwik. Tutaj płaszczka. I takie wydrapane w chodniku. Nice. Chcę sobie kupić krótkie spodenki, bo jedne zostawiłam niestety w hostelu i mam niedobór. Ale tutaj wszędzie sprzedają tylko męskie ubrania, ja nie wiem, o co chodzi. W tym sklepie męskie, w tamtym męskie, w tamtym męskie, wszędzie męskie. O, a teraz te dzieci, ja sobie oglądam zachód słońca, one przybiegły i zaczęły mi piąteczki przybijać. O kurczę, patrzcie Państwo, jaki odpływ. Jeszcze wczoraj to wszystko było w wodzie. A teraz łódki stoją na lądzie. Oni tu szaleją z ilością warzyw do obiadu. Wracam na Bali, moi drodzy. Ja już jestem na lotnisku w Labuan Bajo, żeby wrócić na Bali i szczerze mówiąc to nic nie zobaczyłam w tym Labuan Bajo, bo po prostu mi się nie chciało i spędziłam cały wczorajszy dzień w hostelu, a byłam tylko 2 noce, więc następnym razem cała wyspa do zwiedzenia, cała wyspa Flores. Prawie wszystkich znam na tym lotnisku, dlatego że wszyscy robili Komodo trip i wszyscy gdzieś lecą teraz. Chyba Wam nie mówiłam, ale jestem teraz w Canggu, w takiej bardzo turystycznej miejscowości na Bali i zamierzam sobie iść na balijski masaż. Bardzo fajny masaż to był. W sumie to pierwszy raz byłam na takim masażu rekreacyjnym. No odprężający. Mogę polecić. Widzowie, poniosło mnie i zrobiłam balijskie zakupy. Ciekawe, gdzie ja to zmieszczę wszystko. Później wam zrobię haul zakupowy. Stwierdziłam, że jeszcze dzisiaj pójdę do Tanah Lot Temple. Właśnie jestem pod nim. I zaraz wchodzę. Za wyjściem do świątyni, już jak się pokaże bilet i się idzie do świątyni, to też jest takie mini miasteczko. Wszędzie są sklepiki z ubraniami, restauracje, kawiarnie. Lułaki sobie śpią. O kurcze pieczone, chyba muszę przejść po wodzie, żeby tam dojść. Myślałam, że to jest dalej, że łódką się płynie, a się okazuje, że tu chcę dojść. To jest ta świątynia. No i patrzcie, to jest dość blisko, nie? Więc chyba trzeba przejść tam po prostu wodą. Nie wiem, nie widzę innej opcji. No dobra, jak mus, to mus, idę. A no bo generalnie, jak już pewnie się domyśliliście, to ta świątynia jest na wodzie. Dobra, udało się, jestem. Zobaczcie.
zobaczę, czy się gdzieś da dalej iść. Pięta woda. Trzeba zrobić ten rytuał, żeby wejść na górę. Czyli się umyć, dostać kwiatka. Open your hand better. Yeah. Okay. Wash your hand and your face. Yeah. Drink the water, no problem. Fresh water. Yeah, good one. Come here. Yeah. Give you blessing. Yeah. Give you power. Better. May kati the water na. Okay, finish. Yeah, and then you. Już jestem po rytuale. Zrobili sobie zdjęcie ze mną. Idę zobaczyć, co jest na górze. Niestety na samą górę się nie da wejść, tylko nie wiem, wchodzisz i 5 kroków i już. Teraz idę sobie tam oglądać zachód. Plaża w Czongli. Jak na takie bardzo turystyczne miejsce, to nie ma zbyt wielu ludzi, ale też może dlatego, że nie jest high season teraz. Szłam sobie przez plażę, a tam dziewczyny, z którymi byłam na tej samej łódce na Komodo Trip. To jest niesamowite, że gdziekolwiek pojedziesz, to widzisz ludzi, których już widziałaś wcześniej. Tak jak mówiłam, szybki haul zakupowy. Pierwsza rzecz to taki surferski t-shirt. Dalej mamy taką przewiewną koszulę, krótką. Następnie mamy komplecik, krótkie spodenki i taki top. No i ostatnio to czarne spodenki, ponieważ moje czarne spodenki zostały na Agility, więc musiałam sobie kupić nowe. I to było na tyle. W sumie to spoko, bo to są takie przewiewne rzeczy. Zawsze chciałam takie mieć, ale wcale nie były takie tanie. Znaczy były tańsze niż w Polsce, ale bez przesady też takie tanie. No ale zobaczymy też jakościowo. Idę surfować, widzowie. Niestety nie było zbyt wielu fal dobrych do surfowania. Tylko kilka mi się udało złapać, ale przynajmniej widziałam żółwika tuż obok mnie, jak brał powietrze, więc ostatecznie było git. Ja już zmierzam na kolejną wyspę, Nusa Penida. Widzowie, jestem już na tej wyspie Nusa Penida, ale nie jest tak łatwo, bo tu nie ma grabów. Więc myślę, czy brać taksy, czy brać skuter. Ostatecznie wypożyczyłam skuter, bo jest to bardziej opłacalne. Fajne domki. Jestem pośrodku niczego. Nice. Tu już widać morze. Ale tu jest cisza, widzowie. Słyszycie? Nie, no właśnie, bo jest tak cicho. Widzowie, myślałam, że już nic nie zrobi na mnie wrażenia, ale patrzcie na to. Dokąd drepczesz, panie krabie?
Przejście przez te skały było dość wyczerpujące. Ale już jestem. Idę do cienia. Wyobraźcie sobie, widzowie, że jeszcze ani razu nie dotknęłam wody. Godzina na skuterku i już Polska biało-czerwoni. Tutaj sobie siedziałam jak na tronie, bo jest idealne wcięcie na pupę. I tu na plecy idealne miejsce do pochillowania w cieniu. A teraz mnie czeka podejście z linią schodów na górę. Patrzcie, jak wysoko. Jak mus to mus. Tu jest Diamond Beach, ale już tam nie schodzę. To jest już bardziej komercyjnie. Ale nie schodzę nie do tego tylko dlatego, że mi się nie chce po prostu. Ale wyszło ładnie. No, tak jak mówiłam, to jest bardziej komercyjnie, bo wejście na tamtą plażę tylko 5000, a tutaj już 35 000. Teraz idę na punkt widokowy 1000 wysp. Nazwa jak mój ulubiony sosik, niam niam. Romantyko. Ile ja się tu nachodzę, widzowie. Przesada. Gdzie nie idziesz, tam trzeba płacić. Mają tutaj takie domki na drzewach też. Jeden. Drugi. Czytałam, że można w nich spać normalnie. Ale tam nie wiem. W sumie tu nikogo nie ma, to może sobie wejdę. Chociaż są linki, nie wiem czy można. No wejdę. Dobra, nikogo nie ma, aż tak stałam. Czegoś mnie przyłapie za nielegalnym, ale dobra, nie ma nikogo. Było straszne. Znalazłam taką huśtawkę w kółku i się pohuśtam. Tam chyba śpi pan, który tu pilnuje, ale nie jestem pewna. Może to zwykły turysta. Nie wiem, czy to jest za darmo, ale się pobujam. Nikt tu nie stoi i nie mówi nic, więc chyba można. Taki widok mam z huśtawki. Spoko. Jeszcze jeden domek. Polska biało-czerwoni. Znowu. Dobra, jestem na szczycie punktu widokowego 1000 wysp. Tutaj macie widoczek. Nice. Kurczę, jak siedziałam w tym kółku, to pogryzły mnie mrówki. Nie zauważyłam, że tam ich było miliony. I teraz mnie swędzi. Te bestie mnie pogryzły. Drugi domek z takim widokiem. Takie warunki. Widzowie, właśnie miałam wypadek na skuterze. 10 szwów, ale żyję, więc git. Mamy nowy dzień. Ja za bardzo nie mogę nic robić. Tylko poszłam zjeść. Teraz idę sobie na krótki spacer. Taki króciutki. I wracam leżeć. Idzie się ze mną ucztąc. Niestety snorkeling na Nusa Penida odpada, więc muszę tu jeszcze kiedyś przyjechać. W porównaniu do innych night marketów, to ten Nusa Penida jest taki skromny. Pojedzone w takich okolicznościach. Soto ayam się nazywa moje danie. I generalnie powiem wam, widzowie, że opłaca się poznawać miejscowych, bo oni są naprawdę bardzo pomocni, jakby
Jak czegoś nie wiesz, piszesz do nich, oni od razu dzwonią po znajomych, tu do kolegi, coś tam, tu cię przywiozą, zawiozą. Jak teraz ten typ z hostelu po prostu dowiedział się, że miałam wypadek, to mnie zawiózł na jedzenie, przywiózł, żebym się nie przemęczała. Tutaj chcieli mi dać jedną noc więcej w hostelu i tak dalej. No więc jakby bardzo mili ludzie są w tej Indonezji i miejscowi, jakby mieć kontakt z miejscowymi to jest bardzo spoko, bo są pomocni. Ej, to jest smaczne, tu jest coś zawiniętego w liście i to jest smaczne, ale nie wiem co to. Tak to wygląda w środku. Już drugie jem. By the way, to najpierw ugryzłam z liściem i się dziwiłam, czemu takie twarde. Ja nie składam ofiary, chyba pierwszy raz dzisiaj potrzebowałam. Już postawiła to jakieś święto dzisiaj. Takie dzieci nawet prowadzą skuter. Jeszcze mniejsze widziałam. Haha, wyszłam ostatnia i mam najlepsze miejscówkę, bo na dole nie było gdzie. Tu sobie z kierowcą, znaczy z marynarzem. O tym prowadzą miejsca do siedzę. Jeszcze sobie fotel mogę rozłożyć. Bardzo fajna tam jest. Nawet tu jest ołtarzyk. Widzowie, ja już opuściłam Nusa Penida, oczywiście nie bez problemów, bo pan z agencji, gdzie kupowałam bilet na łódkę, powiedział, że łódka jest o 15. Poszłam tam o 14, żeby zrobić check-in. Okazało się, że tutaj nie ma żadnej łódki o 15 z tej firmy, tylko o 17. Jak chcę jechać o 15, muszę kupić nowy bilet. Mówię, nie, no nie. I tam pisałam do nich i jakoś udało się zrobić tak, że o 16:30 z inną firmą pojechałam. No, pół godziny nie byłam zawsze coś, bo już się wymeldowałam z hostelu i siedziałam jak taki bezdomny, więc sporo, że chociaż tyle, ale ile zachodu z tym było, żeby się z nimi dogadać. Oni dzwonili do tych, co tam check-inowali, nie wiem, ale generalnie się udało. A no jeszcze dzisiaj byłam na kontroli z tymi szwami i w ogóle z ranami i na razie wszystko się goi git na szczęście. Więc trzymajcie kciuki za szybki powrót do zdrowia. No i co? Na czas rekonwalescencji zawieszam trochę te vlogi i dzięki, że ze mną byliście przez ten czas. Zostawcie komentarz, suba i co tam chcecie i do zobaczenia w następnym vlogu.